Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nurdistriget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nurdistriget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 22 marca 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a widzowie i słuchacze Nurdistriget NT Live oglądają 95. odcinek naszych audycji. Tym razem, drodzy Państwo, w rozmowie o bezpieczeństwie. Bardzo się cieszę, że oprócz tych rozmów, które poświęcamy medycynie stanów nagłych, medycynie związanej z medycyną właśnie przedszpitalną, pojawiają się również na naszej antenie odcinki o bezpieczeństwie. Bardzo się również cieszę, poprosimy o kadr nieco wyżej, bardzo się również cieszę, że udało nam się spotkać z osobą, z gościem, który był już z nami kiedyś w NT Live. W ostatnim czasie staraliśmy się o to, żeby ta audycja znowu miała miejsce. Z różnych względów to było przesuwane, odsuwane, ale na szczęście dzisiaj udało się zaprosić szczególnego gościa ze szczególnego miejsca. I tutaj z tego miejsca chciałbym Państwa bardzo przywitać z Polski, z wyjazdowego studia NT Live i podziękować panu Wojciechowi, pani Ewie za przygotowanie tego wspaniałego miejsca muzycznego zakątka, w którym dzisiaj jesteśmy. Dziękuję bardzo Wojtkowi Guśniowskiemu, który jest realizatorem dzisiejszej audycji i dziękuję również Tomkowi Baranieckiemu za wsparcie techniczne, za pomoc, która jest dla nas niezbędna, żeby to technicznie wszystko pięknie wyglądało. A naszym Państwa gościem jest pan generał broni rezerwy dr Mirosław Różański, którego Państwo z pewnością znacie zarówno z naszej audycji, ale oczywiście z działalności Fundacji StratPoint, z którą pan generał kilka lat temu współtworzył, jest jej fundatorem i mam ten zaszczyt i mam tę wielką dumę, drodzy Państwo, być miejscem przyjaznym dla weteranów. Nurdistriget, cały nasz zespół z moją skromną osobą na czele od kilku lat takim miejscem przyjaznym dla weteranów jest i jest to naprawdę wielki powód do dumy. I dzisiaj właśnie pan generał Różański, obecnie senator obecnej kadencji Senatu Rzeczypospolitej, jest dzisiaj z nami i witam pana, panie generale, bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również wszystkich. Dobrze być w domu, panie generale, prawda? Najlepiej w domu. Najlepiej w domu. W podróży spędzamy bardzo dużo czasu, pan z pewnością wiele, ja również, samoloty, przeloty, pociągi. Cieszę się, że pan do nas dzisiaj dotarł i jest pan w naszym ukochanym mieście. I mam nadzieję, że nie przestał go pan jakoś lubić mniej niż to zawsze miało miejsce, ale lat już pan tutaj jest z nami wiele. Od 1999 roku, tak muszę to zaznaczyć, jakby nawiązując, że niedawno mieliśmy i obchodzimy w sumie 25. rocznicę wstąpienia do NATO, to tak długo już jestem międzyrzeczaninem. Tak jest. Do Senatu również zostałem wybrany z ziemi lubuskiej, więc absolutnie tak, czuję się u siebie i to jest moje miejsce na ziemi. Panie generale, właśnie, no bo nie pochodzi pan z Międzyrzecza, pochodzi pan z Głogowa. Tęskni pan jeszcze nadal za swoją rodzinną miejscowością, za rodzinnym miastem? Trudno zapomnieć, gdzie się, że tak powiem, biegało w krótkich spodankach, gdzie człowiek bawił się w Indian, w kowboi, etc. No, gdzie chodził w końcu do szkoły podstawowej, gdzie miał wspaniałych nauczycieli. Tak, no z sentymentem wspominam oczywiście moje
rodzinne te tereny, miejscowość Kwielice, Grębocice, gdzie chodziłem do szkoły. No i mieszkańców właśnie mojego tego rodzinnego też miejsca serdecznie pozdrawiam. No właśnie, powiedział Pan o uroczystościach, znaczy o wielkim jubileuszu, który miał tak naprawdę kilka dni temu miejsce, 25-lecie przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, 1999 rok. W 1949 roku powstawał pakt, w 40, tak, w 99 żeśmy wkraczali, a w 89 wychodziliśmy z innego systemu. Niesamowite daty, prawda? Tak, jeżeli jeszcze jest sytuacja taka, w której się tak naprawdę, powiem szczerze, uczestniczyło w tej jednej przestrzeni i drugiej. Oczywiście dzisiaj są tacy, którzy w jakiś sposób chcą deprecjonować ludzi, którzy funkcjonowali aktywnie przed 1989 rokiem, ale myślę, że należy właśnie do tych, którzy mogą z całą odpowiedzialnością dokonać takiej refleksji, jak rzeczy wyglądają, a jak wyglądały. I ja osobiście się bardzo cieszę, że nastąpiła ta transformacja, która zupełnie w innym takim wymiarze czasoprzestrzeni umiejscowiła nas, Polaków, naszą ojczyznę. To jest wielka sprawa, że jesteśmy po tej właściwej stronie barykady. Wspaniale. Jedna rzecz techniczna, drodzy Państwo, widzowie i słuchacze, napiszcie koniecznie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Panie generale, poproszę, żeby troszeczkę wyżej mikrofon może przesunął do góry w stronę swojej twarzy, tak, że można byłoby, dziękuję. I jest włączony. Wydaje mi się, że jest włączony. Nawet Jędrzej do nas napisał, że tak jest, mamy porządne wychyły, więc tak jest. Nasi widzowie, proszę pokazać do kamery. Jest. Działa? Gdzie jest? Działa. Dziękuję, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Oslo, i Poznań, i Kraków, i Holandia. Piszcie, drodzy Państwo, koniecznie, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. To jest niesamowite, że NT Live Nordistriget przez te 4 lata łączy ludzi, łączy te kropki w jedną swoją całość i możemy się spotykać z takimi wspaniałymi gośćmi. Panie generale, trudniej jest być oficerem Wojska Polskiego, generałem, czy trudniej być senatorem Rzeczypospolitej Polskiej? Jacku, jeżeli pozwolisz. Tak, oczywiście. Zadajesz bardzo trudne pytanie, bo jeżeli chodzi o kwestię stopnia wojskowego generała, to ja często moim kolegom, oficerom mówiłem o tym, że jest paradoksalnie łatwo zostać generałem, a trudniej być generałem, bo posiadanie tego stopnia wojskowego absolutnie zobowiązuje. I trochę ubolewam, że przez ostatnie 8 lat obserwowałem takie zjawiska, które powodowały taką refleksję, czy aby na pewno wszyscy powinni nosić taki stopień oficerski. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego, czy łatwiej być generałem, czy zasiadać w parlamencie, to powiem zupełnie szczerze, że ten okres ze służby wspominam bardziej jako taki pozwalający realizować swoje plany, ponieważ w parlamencie to oczywiście wszystko jest bardzo takie dostojne. Senator, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Natomiast chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie uzmysłowili, że jeżeli chcemy zachować taką pewną poprawność, czyli konstytucyjny podział trójwładzy, że jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, a w tejże ustawodawczej mamy jeszcze 2 izby parlamentu, to ta izba wyższa parlamentu, czyli Senat, tak naprawdę jest tą, która ma, przepraszam, ale prowadzić taką kontrolę, nadzór nad poprawnością rozwiązań legislacyjnych Sejmu. Czyli faktycznie to jest troszeczkę takie zwolnione tempo, a ja jestem przyzwyczajony do takiego trochę większego, które było moim udziałem jeszcze kilka lat temu, ale chcę zapewnić, że nie będę się przyzwyczajał do tego zwolnionego tempa i chcę podejmować szereg takich inicjatyw, które może będą dla niektórych moich tam przyjaciół w Senacie zaskoczeniem, ale chcę troszeczkę nadać innego wymiaru, szczególnie tej swojej Senackiej Komisji Obrony Narodowej.
Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu dzisiejszej rozmowy, chciałem zapytać Pana jeszcze o jedną rzecz, bo mam nadzieję, że słuchają nas dzisiaj osoby, które również są może na początku kariery wojskowej albo są dopiero na początku takiej drogi, żeby zdecydować, jaką karierę zawodową przyjąć. Jakie cechy, które nabywa żołnierz zawodowy? Czy to z korpusu podoficerskiego, czy oficerskiego, czy osiąga buławę generalską, czy te umiejętności, jakie się przydają w samorządzie, w polityce, w tej małej i w tej dużej. Za chwilkę mamy taki czas gorący, ale właśnie, bo to padło takie pytanie od naszego jednego z widzów, jak wykorzystywać umiejętności byłych wojskowych i może później na ten temat, ale już żeby wprowadzić nas w dalszą część rozmowy i kończyć wątek parlamentarny. To co na pewno? Dziękuję za to pytanie, ale odpowiedź może będzie taka trochę zaskakująca, ale 3 dni temu wróciłem z takiej podróży służbowej z parlamentu. Byliśmy w Rumunii. I dotychczas się tak zastanawiałem, na czym polega fenomen tego, że przez ostatnie lata Rumunia tak naprawdę w obszarze bezpieczeństwa nas wyprzedziła w zakresie i rozwiązań systemowych, i organizacyjnych. Byliśmy gośćmi przewodniczącego Senatu Rumunii. I kiedy przestudiowałem jego biogram, to się okazało, że dzisiaj przewodniczący Senatu, poprzednia jego, że tak powiem, aktywność to premier, wcześniejsza aktywność to minister obrony narodowej, a jeszcze wcześniej był szefem sztabu generalnego Rumunii. Więc taką chcę dać jakąś refleksję Państwu, że myślę, że wojskowi dobrze wykształceni w kraju i za granicą, posiadający ogromne wykształcenie i doświadczenie i wiedzę, w moim przekonaniu powinni absolutnie być wykorzystywani w administracji, w samorządzie. To nie chodzi o to, że chciałbym promować wojskowych, że chcielibyśmy się, przepraszam, rozpychać, ale powiem zupełnie szczerze, ogromne pieniądze w nas się inwestuje, tak? I później akurat w przypadku naszego kraju, Polski, jakoś ten potencjał chyba jest jednak może nie deprecjonowany, ale niedostrzegany. Ten wątek się jeszcze pojawi dzisiaj, bo nie może być z nami jeden z widzów stałych, który bardzo regularnie ogląda, jest też fanem pańskiej osoby i osiągnięć, bo drodzy Państwo, jeżeli wejdziecie na stronę Fundacji StratPoints, do której Was zachęcam, wspomniałem już wcześniej na początku, że również nasza, poproszę ten kabel, jest z nami Ewa, gościni, znaczy szefowa tego miejsca. Dziękuję Ci, Ewo. Raz jeszcze podziękowania dla Ciebie i dla Wojtka za to piękne przyjęcie. Drodzy Państwo, mówiłem o miejscu przyjaznym weteranów, ale jeżeli jesteście zainteresowani całym tym zespołem StratPoints, który tworzy fundację, i to nie są tylko generałowie, to nie są tylko oficerowie, ale korpus podoficerów również, tam całe właśnie bio pana generała jest. Tych wymienionych miejsc, które pan piastował 86 roku, jeżeli dobrze pamiętam, od dowódcy plutonu, idąc dalej, wyżej przez naszą 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną, przez rolę, ktoś powiedział szefa szefów w wojsku, a dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, no jest pan tutaj, gdzie jest pan teraz i powiedział pan o tym o tym chodzeniu przez te szczeble kariery zawodowe, żeby pewne miejsce nagle piastować i to chyba to też jest dobre, żebyśmy cierpliwie i pokornie tworzyli jakąś taką przestrzeń zawodową koło siebie, żeby to wszystko chyba rozmowy jest dokument, jest nie chcę powiedzieć twór, ale jest pewna procedura, która powinna przygotowywać nas w odpowiedni sposób do tego, żebyśmy w sposób bezpieczny zarządzali bezpieczeństwem narodowym. Czy mamy, panie generale, definicję dla zarządzania bezpieczeństwa narodowego, a jeżeli nie, to jaka według pana powinna być definicja zarządzania bezpieczeństwem narodowym? Drodzy Państwo,
Jeżeli chodzi o kwestię naszego bezpieczeństwa, to myślę, że najlepszą jednak lekcją, o której przed chwilą zresztą mówiłem, byłoby to, abyśmy po pierwsze poznali, jakie dokumenty doktrynalne, ja tak nazywam, opisują ten obszar, o którym chcemy dyskutować. Absolutnie trzeba zacząć od Konstytucji. W Konstytucji są zapisane misje i zadania, zarówno dla parlamentu, zarówno dla rządu, jak i również dla pana prezydenta. Kolejny mamy malutkie problemy techniczne, takie bardzo małe. Staram się je zdrabniać, ale akurat w tym momencie to mały rzeczywiście ma taką swoją formę. Pozwolicie, drodzy Państwo, że poradzimy sobie z tym problemem technicznym i za kilka tylko dostanę kciuków w górę, który realizuje nam dzisiejszą audycję, że nas słychać. Będziemy mogli znowu się z Państwem słyszeć dobrze i dziękuję za te wszystkie komentarze. Wojtek, jak wygląda sytuacja? Chwilę jeszcze będzie potrzeba. Dajcie teraz znać, drodzy Państwo, w komentarzach, czy mnie słychać w tym momencie z tego mikrofonu, który w tym momencie jest z naszego standardowego przyjęcia. Jeżeli nas słyszycie, drodzy Państwo, to bardzo proszę. Tak, słychać nas, bardzo się cieszę. Na moim mikrofonie tak, więc proszę Cię, żebyś nas przepiął na Twój mikrofon i za chwilkę będziemy się słyszeć. Zaczęliśmy wątek od definicji bezpieczeństwa narodowym. Więc zasugerowałem, abyśmy jednak taką zrobili hierarchię dokumentów, które opisują właśnie kwestię dotyczącą z jednej strony odpowiedzialności, ale również i wynikową konstytucji, a jest regulowane ustawami, są kolejne takie dokumenty, które są już niezwykle istotne. Takim następnym dokumentem jest strategia bezpieczeństwa narodowego. Strategii bezpieczeństwa narodowego wynika kolejny dokument, to jest polityczna strategiczna dyrektywa obronna. Często Państwo słyszycie w przestrzeni publicznej, że ktoś mówi o tym, że jakby mamy doktrynę, etc. Więc chcę jakby tak uzupełnić, że to jest właśnie taki dokument, polityczno-strategiczna dyrektywa obronna. Jest to niezwykle ważny dokument, który stanowi o tym, jakie przewiduje się zagrożenia, jak adekwatnie do zagrożeń, jakie będą podejmowane działania. I później z tego dokumentu z kolei wynikają kolejne, które dotyczą albo sił zbrojnych, to jest taki plan użycia sił zbrojnych, bądź są to dokumenty, które dotyczą funkcjonowania państwa, jest to między innymi plan reagowania rodowego. Więc jeżeli tą hierarchię zachowamy poprawnie i w takiej kolejności opracowania, to wtedy, chcąc zapoznać się, jak wygląda ta struktura, jaka jest kompetencja, odpowiedzialność tych organów, o których mówiłem wcześniej państwa, dla wszystkich powinno być bardzo, że tak powiem, wszystko czytelne i proste, mówiąc kolokwialnie. Natomiast nie mogę się powstrzymać od takiego jednego komentarza, który tutaj jesteśmy, że zaskakującym jest to, że w minionych tak naprawdę 4 latach mieliśmy sytuację taką, w której najpierw powstała polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, a później w 2020 roku powstała strategia bezpieczeństwa narodowego. To jest tak, jakby najpierw napisać rozporządzenie, a później do rozporządzenia dopiero napisać ustawę. Jest to absolutnie błąd, jeżeli ktoś uważa, że nie mający znaczenia
no to daleko, że tak powiem, bym się wtedy nie zgadzał z takim adwersarzem, bo ta hierarchia i kolejność absolutnie powinna być zachowana. No i dzisiaj pozwolę sobie już tak zamknąć ten może swój długi wywód dotyczący tego, że ta strategia bezpieczeństwa narodowego, którą trzymasz w tej chwili w ręce, adekwatnie do tego, co się stało 2 lata temu, już jesteśmy w 2024 roku, absolutnie nie przystoi i nie przystaje do środowiska bezpieczeństwa, w jakim się znajdujemy. Panie generale, no to teraz jakbyśmy tak i trochę akademicko, i żołniersko, i parlamentarnie, ale też szkolnie, bo trzeba się też edukować. W jaki sposób powinniśmy się przygotować do tego, żeby opracowywać taką strategię, co należy zrobić i z jakich należy narzędzi korzystać, żeby kolejna jej edycja, a mamy nadzieję, że w 2025 roku ona już będzie nie tyle na papierze, ale będzie w życiu codziennym będzie realizowana. To jak od samego początku? To tak, ale też chciałbym od razu powiedzieć, że znajdujemy się w czasie szczególnym. To znaczy, no wszyscy mamy świadomość tego, że naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Tak? I ktoś może powiedzieć, panie Różański, pan chce tutaj tak wszystko robić bardzo metodycznie, a zagrożenie jest realne. No jakby na to nie patrzeć, rakiety wlatują nad polską przestrzeń powietrzną, rakiety spadają na teren Polski, obce śmigłowce, patrz, białoruskie wlatują w naszą przestrzeń, więc ktoś może być zaniepokojony, że tutaj ja chcę właśnie trochę tak akademicko podchodzić do rzeczy, a zagrożenie jest realne. Więc myślę, że dzisiaj należałoby skupić się w takich jakich 2 przestrzeniach. Ta, która jest realną, tą bieżącą, ja bym wszystkim tym, którzy nas słuchają i nawet politykom sugerował, abyśmy oddali to tym, którzy dzisiaj odpowiadają tak w sposób czynny za nasze bezpieczeństwo, czyli krótko mówiąc siły zbrojne, jeżeli chodzi o wymiar konkretnie dowództwa operacyjnego, które odpowiada za bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ten wymiar na przykład granicy tej powietrznej, Straży Granicznej, która zajmuje się ochroną naszej granicy. Natomiast polityków zachęciłbym faktycznie do tego, żebyśmy wreszcie opisali to środowisko bezpieczeństwa. Moja sugestia jest taka, aby rozpocząć taką analizę, bo taka powinna być koniecznie zrobiona przed opracowaniem tego dokumentu. Ja bym to sugerował 2, że tak powiem, filarom. Z jednej strony bym zasugerował Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, żeby dokonać przeglądu, takiego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa tego właśnie narodowego. Natomiast resort obrony narodowej, patrz rząd, bo wiadomo, że resort jest częścią administracji rządowej, żeby dokonał strategicznego przeglądu obronnego. Ostatni taki był zrobiony przez pana ministra Szatkowskiego w 2017 roku. Całkiem zresztą sprawnie to zostało przeprowadzone. I gdybyśmy takie 2 analizy, że tak powiem, przeprowadzili, a później dokonali, że tak powiem, takiego zestawienia wniosków płynących z tych obu przestrzeni, to na pewno ten produkt byłby bardzo wartościowy. I teraz co jest najważniejsze. W państwie mamy wiele organów, które zajmują się po pierwsze analizą naszego bezpieczeństwa. Mam tu na uwadze wszystkie służby, czyli Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które jest jednym z ważniejszych elementów, które zbiera informacje o bezpieczeństwie nie tylko w naszym regionie, ale też w wymiarze globalnym, bo żeby opracować taki dokument, trzeba patrzeć, muszę powiedzieć Państwu, nie tylko i wyłącznie, że tak powiem, na naszą wschodnią granicę, ale trzeba popatrzeć też, co się dzieje daleko na wschodzie, Chiny, tak? co się dzieje na południu, czyli Afryka. Myślę, że niektórzy zapominają o tym, że jednym ze strategicznych takich miejsc w wymiarze globalnym jest biegun północny, który też ma wpływ na to, co się dzieje, a nawet kosmos. I to nie jest fantazja, tylko to jest realna rzecz. Mamy z kolei też ogromny potencjał, który, mówię w tej chwili administracji rządowej, który powinien opisać, jaki jest faktyczny stan rzeczy, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, demografię, klimat, środowisko, stan zdrowia i tych funkcji zmiennych jest naprawdę wiele w tym równaniu. Jeżeli później byśmy
zestawili te zagrożenia, które byłyby wskazane nie tylko w horyzoncie, powiem szczerze, następnych 2 lat, ale co najmniej dekady, bo tak należy patrzeć na dokumenty strategiczne. Jeżeli byśmy ocenili, jakie są możliwości naszego państwa, to wtedy byśmy wiedzieli, przepraszam, dokąd mamy maszerować. Tak? I to znowu jest kwestia taka, bo chciałbym mocno podkreślić, szanowni państwo, że za bezpieczeństwo w kraju nie odpowiadają tylko siły zbrojne. Popatrzmy na Ukrainę, co się w tej chwili nam dzieje i jak to obserwujemy. Nie tylko żołnierze walczą na froncie, ale z tym nieuzasadnionym barbarzyńskim atakiem Rosji muszą się mierzyć obywatele, tak? I tam są potrzebni dalej strażacy, tam są potrzebni, przepraszam, piekarze, tam są potrzebni energetycy, etc. i tak dalej. Czyli ten obszar zadaniowy, tak powiedziałem, dokąd mamy zmierzać, on ma obejmować szerokie spektrum wszystkich, że tak powiem, agent państwa, wszystkich grup zawodowych, nie tylko wojska, jak się niestety chce często sprowadzić to tylko do tego wymiaru. A proszę mi powiedzieć, czy samo przygotowanie tej strategii, czy jest jakaś obligatoryjna forma obowiązku wysłuchania wszystkich tych aktorów tej sceny, o której Pan powiedział, przez osoby decydujące, jak finalnie ten dokument będzie wyglądał? Czy to jest trochę uznaniowe, że tych ekspertów będziemy słuchać, ale tamtych już niestety nie? No jak... Powiem tak, nie ma metodyki, okay. Nie ma algorytmu, który by opisywał step by step, że tak należy postępować. A jak powinno to wyglądać w Pańskiej ocenie? Zdecydowanie to powinna być dyskusja interdyscyplinarna, która powinna pozwolić wypowiadać się każdemu na ten temat, zaproszonemu do dyskusji. Między innymi organizacje pozarządowe, tak wcześniej mówiliśmy, w pewnych obszarach też powinny uczestniczyć. Think tanki, które są, że tak powiem, chyba jednym z największych takich motorów kreatywnego myślenia, bo nie są skrępowane, czy to swoją jakąś tam podległością służbową, czy tym, że są uzależnione od funkcjonowania jakiegoś działu administracji rządowej, więc absolutnie tak. Drodzy Państwo, myślę, że ktoś, kto chce mieć, że tak powiem, produkt, przepraszam za określenie, wysokiej jakości, nie boi się krytyki. Ktoś, kto chce zdobyć wiedzę, to słucha też i mądrzejszych od siebie, bo to jest podstawą właśnie takiego rozwoju, jeżeli chodzi o myśl, a tym samym przepracowaniu takiego dokumentu. I takie bym rekomendował kroki tym, którzy, a wierzę, że już niedługo trzeba będzie się zająć opracowaniem, zresztą sygnały takie płyną i z Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli z rządu, i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wiem, że też już jest przeświadczenie, że jest absolutnie pilne podjęcie prac w tym zakresie. Żałuję, że nie mamy wszystkich takich ekspertów dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, żebyśmy mogli rozłożyć jeszcze bardziej na czynniki pierwsze, drodzy Państwo, jak taka strategia powinna wyglądać, ale bazując na tym dokumencie, który mamy, bo ona jest oficjalna w tym momencie, jeszcze nadal obowiązująca, przypomnę tylko, że ona została opracowana w 2020 roku i tutaj na wstępie, drodzy Państwo, możemy przeczytać o podstawowych filarach. Tych filarów są 4 takie filary: bezpieczeństwo państwa, obywateli, i tutaj wyszczególnione są elementy, m.in. zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, odporność państwa i obrona powszechna, siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, cyberbezpieczeństwo i przestrzeń informacyjna. Filar drugi z kolei to jest Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i tutaj Sojusz Północnoatlantycki, o którym żeśmy dzisiaj już trochę mówili, i Unia Europejska, i tu również współpraca bilateralna, regionalna i w wymiarze globalnym. Jakiś tu wątek i komentarz do tego drugiego filaru Pan chciałby dodać z racji tego, gdzie jesteśmy teraz, na jakim etapie jesteśmy, i pewnie też ludzie zadają pytanie, czy jesteśmy w tym całym systemie też bezpieczni z racji tego, co się dzieje na wschodzie. Myślę, że dzisiaj jesteśmy wszyscy, że tak powiem, w cieniu kampanii prezydenckiej. Myślę o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I ostatnie wypowiedzi byłego prezydenta, a dzisiaj kandydata Trumpa, wywołały wiele emocji, mówiące o tym, że nie będzie, jako Stany Zjednoczone, nie będzie on wspierał krajów, które tam nie uiszczają odpowiednio wielkiej tej składki. Chociaż to chcę od razu powiedzieć, że nie chodzi o składkę na jakieś NATO, tylko wydatkowanie środków finansowych na budowanie własnego potencjału obronnego, przeznaczanie tych pieniędzy.
ba nawet potwierdzenie o tym, że jeżeli by Rosja dokonała takiej agresji, to on absolutnie nie będzie miał nic przeciwko temu. I ta groźba Trumpa kładzie się, krótko mówiąc, też nad kwestią bezpieczeństwa w Europie, co wywołało po raz kolejny tą dyskusję o budowaniu tego potencjału obronnego Europy. I tak jak przeczytałeś, są tam takie dwa, no bardzo oczywiste, że tak powiem, te przywołane ekskluzywne kluby, ja to tak nazywam. No tak. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska. Ja osobiście w takiej sytuacji zawsze przestrzegam przed tym, żeby nie separować tych dwóch, że tak powiem, układów polityczno-wojskowych, bo już chyba niedługo też podobnie będziemy mówili o Unii Europejskiej. Dlaczego? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że no, NATO 32 członków, ostatnio żeśmy się wszyscy cieszyli z tego, szczęśliwie, że Szwecja tak dołączyła do tej grupy państw należących do NATO, a 27 państw Unii Europejskiej. Jeżeli byście Państwo dokonali takiego zestawienia, to się okazuje, że 80% krajów należy do jednego i do drugiego klubu. Z tej liczby oczywiście, która jest wymieniana przez chwilę przeze mnie. Co to oznacza? Że tak naprawdę mamy sytuację taką, w której można mówić o budowaniu potencjału obronnego Europy, nie deprecjonując dorobku i tego, co jest w NATO. Nawet mam pewien, że tak powiem, pomysł czy sposób patrzenia, który by właśnie nie pozostawał w sprzeczności. To chyba dzisiaj trochę mogłoby nam zabraknąć czasu, żeby o tym mówić, ale uważam, że ta część dotycząca właśnie Unii Europejskiej i NATO powinna być coraz bardziej widziana, szczególnie przez nas, bo jesteśmy i w NATO, i w Unii Europejskiej, jako nie dwie oddzielne, że tak powiem, przestrzenie, które gwarantują nam bezpieczeństwo. Do niedawna Unia Europejska to rozwój gospodarczy, tak byliśmy w Polsce przekonani, tak? Te inwestycje wszelkie, etc. Natomiast NATO to zdecydowanie pakt względem i bezpieczeństwo militarne. Myślę, że tutaj się zacierają te przestrzenie. Tak kończąc, bo chcę pamiętać i Państwu bym tam chciał to polecić, że NATO nie jest sojuszem militarnym, tylko to jest sojusz tak naprawdę polityczny. Tak. Tam są, drodzy Państwo, ten wątek, o którym pan generał powiedział, to co te informacje ze Stanów Zjednoczonych do nas docierają, że no właśnie pan kandydat Donald Trump mówi o tym, że muszą być pewne kwoty wykładane z PKB na zbrojenie w danym państwie. I on powiedział, że od danego pola do danego pułapu, jeżeli to nie będzie robione, to on będzie się sprzeciwiał tej pomocy, bo musimy przyznać, że wiele krajów w Europie jednak tych kwot nie ma aż tak wysokich w porównaniu nawet z tym, co się dzieje na naszym podwórku. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. To znaczy mamy takie jakby dwie przestrzenie tego samego tematu. Po pierwsze, Trump ma rację co do tego, że nie wszystkie państwa wywiązują się z tego zobowiązania, tak, że będą przeznaczały 2% PKB na swoje bezpieczeństwo. Dokładnie tak. Na swoje bezpieczeństwo, tak? Ale my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że mówimy o tym płaceniu, że tak powiem, na NATO, tak? Jeżeli z kolei weźmiemy pod uwagę nominalnie, jakie to są środki finansowe, które będą przeznaczane przez Francję, Niemcy, Polskę, czy chociażby niedawno przyłączające się kraje, Finlandię czy Szwecję, z takimi krajami jak na przykład Czarnogóra, tak, jak Luksemburg i tak dalej, które też są członkami NATO, to tutaj myślę, że takie bezrefleksyjne porównywanie tych 2% może być chyba błędne. Tak? Co nie zmienia też i jednak spojrzenia na to, że kraje te wysoko rozwinięte gospodarczo, myślę tutaj o tych dwóch na początku wymienionych, czyli oczywiście o Francji i o Anglii, absolutnie tak, trzeba na ten temat rozmawiać i wskazywać, że ich zaangażowanie w zakresie budowania tego potencjału obronnego mogłoby być większe, bo jeżeli już chcemy mówić o tym, że artykuł 5, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak, to też pamiętajmy o tym artykule 3, który mówi o tym, że każde z państw
powinno posiadać i rozwijać własny potencjał obronny. I teraz jeżeli byśmy chcieli jednak być przygotowani jako sojusz do na przykład konfrontacji z Rosją, tak, to my musimy wiedzieć poszczególne kraje, jakim dysponują potencjałem, tak, i jaki potencjał możemy przeciwstawić potencjalnemu agresorowi. I im on będzie większy, to oczywiście będziemy bardziej mogli racjonalnie patrzeć na możliwość rozwiązania takiego konfliktu, aby nigdy nie był militarnego na naszą korzyść. Ale nastroje mamy takie chyba gorące, jeśli chodzi o te kwestie na świecie, w Europie. Nasza granica wschodnia, hub wielki, przerzutu ogromnej ilości sprzętu, ludzi, ewakuacji rannych żołnierzy, no to chyba musimy to bardzo mocno brać pod uwagę, szczególnie planując kolejną edycję strategii bezpieczeństwa narodowego, tej 2025, bo to są chyba w sposób wyjątkowo wątki do zaznaczenia. Już nie, że to jest zagrożenie od Federacji Rosyjskiej, ale już realne odpowiedź na to, co się stało. Dokładnie tak. Znaczy tutaj jest też sytuacja taka, w której musimy z jednej strony brać pod uwagę to, że dzisiaj w Ukrainie toczy się pełnoskalowa wojna, która była przez wielu ekspertów nieprzewidywana w Europie. W jakimś horyzoncie najbliższym dostrzegaliśmy jednak nasz kontynent jako bezpieczny, gdzie mimo tych sytuacji szczególnie w rejonie Bałkanów, które miały miejsce, ale to były takie incydenty lokalne, obserwowaliśmy to, co się działo na Bliskim Wschodzie i trochę czuliśmy się bezpieczni. Stało się zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o tą perspektywę i tą naszą obawę, jest ona w pełni uzasadniona, z tym, że z mojej perspektywy ja osobiście uważam, że trzeba się liczyć już teraz z zagrożeniem ze strony Rosji, z tym, że ono nie będzie miało wymiaru takiego sensu stricto kinetycznego, czyli tych uderzeń rakietowych, czy że będą czołgi się pojawiały na naszych, że tak powiem, granicach, ale mamy takie dwie przestrzenie. Jedna cyberprzestrzeń, tak, druga właśnie. kwestia ta przestrzeń informacyjna, która dzisiaj jest, że tak powiem, jedną chyba z ważniejszych też w prowadzeniu konfliktów zbrojnych i z tym się musimy liczyć i ja nawet kiedyś pozwoliłem sobie na taką rozmowę z redaktorem Ćwieluchem i jest taka książka z takim trochę prowokacyjnym tytułem "Dlaczego przegramy wojnę z Rosją?" Tak. I tam właśnie wskazuje, że ta wojna z Rosją już trwa. O tym, tą tezę, żeśmy wygłosili kilka lat temu i ja ją dalej podtrzymuję, że musimy mieć świadomość tego, że to zagrożenie się pojawi właśnie w telefonach, w internecie, w naszych systemach bankowych, energetycznych, na kolei, podczas ewentualnie przelotów samolotami i z tym się trzeba liczyć. Kiedy przygotowaliśmy się dzisiaj, drodzy Państwo, do audycji, rozmawiałem z wieloma ekspertami, którzy mają dużo do powiedzenia, między innymi o zagrożeniach, o terroryzmie i to nie takim, którym Pan teraz mówił, w strzelaniu, tanki, jak to się mówi z języka rosyjskiego, czy samoloty, ale właśnie przestrzeń, która będzie się działa w zupełnie innych miejscach. Dezinformacja, o której Pan powiedział, powiedział Pan również o tych zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej, gdzie będzie można ją zdestabilizować, wchodząc, hakując, robiąc nie takie szkody, jak do której jesteśmy przyzwyczajeni, że wojna może prowadzić. To, co się dzieje na wschodzie, bo chyba nie wiem, czy to czasem nie jest groźniejsze na takim etapie, bo ci eksperci o tym mówili. Kilku z nami jest dzisiaj. Wyobraźmy sobie, ci, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach miejskich, że nagle w naszym kwartale nie ma zasilania. No tak, bezpieczeństwo energetyczne jest w czwartym filarze, tak, ujęte. Jeżeli ktoś dzisiaj poszedł, w kierunku takich domów, że tak powiem, bezobsługowych, że wszystko jest zautomatyzowane i stracimy zasilanie w takim domu, tak? Więc sami zadajmy sobie wtedy pytanie, jak przygotujemy kawę, jak zrobimy śniadanie, tak? Czy otworzymy dom, czy go zamkniemy i
takich kilka prostych, elementarnych pytań, jeżeli sobie zadamy w takiej przestrzeni, o której w tej chwili my mówimy, to może ta refleksja dotycząca tego, że te zagrożenie tego typu będzie bardziej dokuczliwe niż to, co miałoby się dziać na przykład na naszej granicy z naszym sąsiadem, dzisiaj bardzo niebezpiecznym, jakim jest Rosja czy Białoruś. Szczególnie, że infrastruktura krytyczna to nie tylko miejsca, gdzie się magazynuje energię, ale są też miejsca, przestrzenie publiczne, szpitale, ośrodki, gdzie się szkolą na przykład żołnierze czy policjanci, strażacy i jeżeli pozbawimy te służby dostępu do energii elektrycznej, to chyba to też będzie miało ogromne znaczenie z punktu widzenia zachwiania tego zarządzania bezpieczeństwem. Drodzy Państwo, pozwolicie, że ja przytoczę jeszcze kwestie związane z filarem 4 i tam jest ujęte rozwój społeczny, gospodarczy i ochrona środowiska, zdrowie i ochrona rodziny. Takie były tutaj sugestie, taki był kierunek, polityka migracyjna, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne, o którym przed chwilą wspomniał pan generał, ochrona środowiska naturalnego, potencjał naukowy i technologiczny. Tak, to są rzeczy, które znajdują się w tym dokumencie. Ale mogę? I pan teraz może. Ale gdybyś teraz otworzył stronę i zobaczył, ile zdań jest napisanych na poszczególnych z tych tematów, nie będziemy szukać tego. To znaczy, powiem Państwu, że to jest wydrukowane na każda strona osobno, na jednej kartce. Gdybyśmy to wydrukowali obu strony, to byłoby połowę mniej. I to jest przerażające. Chciał Pan to powiedzieć, że to jest przerażające? Może nie licytujmy się, czy jest druga strona, ale jeżeli jest na przykład kwestia dotycząca jednego z tych tematów i tak są naprawdę 4 zdania rozwinięte. To trochę tak wygląda. To świadczy o merytoryce niestety tego dokumentu z 2020 roku. Ja powiem Pani, bo nie jest naszym celem, żeby dzisiaj tutaj wieszać kogokolwiek, gdziekolwiek poddawać krytyce, nie, bo chcielibyśmy pomówić o konstruktywnej informacji zwrotnej dla tych wszystkich osób, które będą zajmowały się tym dokumentem i żebyśmy Państwu wskazali miejsca, narzędzia, sposoby, ludzi do tego, jak go stworzyć. Ale ja powiem Panie generale, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym dokumencie, a to było krótko przed naszą audycją kilka lat temu, i ja spodziewałem się jakiegoś wielkiego, opasłego tomiska, czegoś, co mnie przytłoczy na tydzień. A to można było przeczytać w parę minut i ja byłem rozczarowany i się chyba wystraszyłem, bo wydaje mi się, że strategia bezpieczeństwa kraju 40-milionowego to... Zdecydowanie ta strategia, ja bym ją nazwał, była minimalistyczna. Ja mam swoją ocenę, dlaczego ona jest taką, bo jeżeli Państwo byście chcieli tak refleksyjnie spojrzeć, to ja na przykład odnosiłem się wielokrotnie krytycznie do, krótko mówiąc, osób, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Robię to od czasu, jak odszedłem z armii w 2017 roku. Niektórzy mówią, że wcześniej panu się nic nie odzywałem, nie brałem udziału w dyskusji, to chcę od razu tutaj powiedzieć, że pierwsze moje takie publiczne wystąpienie miało miejsce w 2011 roku, kiedy zaprotestowałem, że armia jest redukowana w 2011 roku. Ale wracając do powyższego, to tak naprawdę ten dokument został trochę wymuszony krytyką w stosunku do Pałacu Prezydenckiego. Wtedy były wybory prezydenckie, chcę przypomnieć, że w tym zakresie są zaniechania, bo poprzednia strategia była z 2014 roku, więc myślę, że chyba ta chęć takiego odrobienia lekcji była myślą przewodnią, a nie żeby przygotować dokument, który będzie tym wiodącym, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego, jak powinna wyglądać konstrukcja i odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo w kraju. Jak powinni współpracować eksperci, którzy będą tworzyć strategię bezpieczeństwa narodowego 2025? Jak powinna wyglądać ich współpraca między sobą? Czy to jest kwestia, nie wiem, regularnych spotkań, zebrań przy paluszkach, orzeszkach i wodzie? Czy to ma być krótko, zwięźle i na temat przesyłane dokumenty poparte szczególną analizą, w której są odpowiednie dane, a nie wyssane rzeczy z palca? Jak to powinno wyglądać? Powiem tak, na pewno to nie powinna być dyskusja, która nie powinna być, że tak powiem, zamknięta w ramach czasowych i w ramach takich rzeczowych. I oczywiście powinien być nakreślony harmonogram, który powinien wskazywać poszczególne etapy, ale one powinny wynikać, że tak powiem, z siebie. Na pewno nie można na początku mówić o tym, jak na przykład powinna wyglądać perspektywa i na przykład
w przyszłości struktura sił zbrojnych, tak? I później do tej struktury sił zbrojnych będziemy chcieli, że tak powiem, dopasować uzasadnienie, tylko powinniśmy metodycznie, to co już wcześniej pozwoliłem sobie zasugerować. Najpierw powinna być dokonana rzetelna ocena środowiska bezpieczeństwa. Następny etap to powinna być dokonana ta ocena możliwości państwa. I wtedy, żeby nie mówić tylko i wyłącznie o wojsku, tak, to jeżeli byśmy na przykład chcieli dokonać kwestii związanych z energetyką, tak, to musimy mieć racjonalną i bardzo rzetelną ocenę, jaki jest stan faktyczny. Tak? I chodzi tutaj o tą dzisiejszą, klasyczną, że tak powiem, energetykę, ale i ta, która dzisiaj się rozwija, czyli odnawialne źródła energii. Tak? I to też powinno być, że tak powiem, realizowane przy udziale i ekspertów, którzy pochodzą z ośrodków naukowych, i tych, którzy faktycznie pracują w tej przestrzeni, czy organizacje pozarządowe, czy think tanki, które się tym zajmują. Tak? I to powinno być spięte takim reżimie, gdzie powinien być wskazany jeden lider przez organizatora takiego przedsięwzięcia, w tym przypadku przez rząd. I to powinno być zamknięte, przyjęte, że to jest etap zamknięty i on jest podstawą do tego, żebyśmy opracowali na przykład właśnie te misje i zadania dla poszczególnych agent państwa. Jeżeli tą hierarchię byśmy i kolejność zachowali, to myślę, że byłby to dokument, który byś czytał z zainteresowaniem, państwo liczę, że też, tak? I on by naprawdę był tym drogowskazem, gdzie powinniśmy zmierzać i w jakim kierunku. Jak dobierać strukturę takich zespołów, proporcje, żeby ten dokument nie był tylko czystą teorią, ale żeby również za tym szły konkretne rozwiązania praktyczne, bo kiedy, drodzy Państwo, czytałem ten dokument, czytałem go już kilka razy, są używane często takie słowa: należy, konieczność, wymaga, jakby są stwierdzenia teoretyczne, że coś trzeba zrobić, ale jakby często tam nie ma za tym, jak to zrobić. Jakby mówimy o tym, że potrzebujemy przepis na ciasto, ale tego przepisu na ciasto nie ma tam. Okej, ale tutaj jednak bym, że tak powiem, był ostrożny w tym zakresie, bo tak jak poprzednio się chwaliłem Państwu, że znam tą strukturę tych dokumentów, tak, to pamiętajmy, że one kolejne są wynikowe z powyższego, tak. Więc może w strategii bezpieczeństwa narodowego nie będzie opisane, jak powinno wyglądać na przykład Centrum Zarządzania Kryzysowego w Międzyrzeczu. No tak. Tak? To nie będzie opisane na przykład, jak powinny być rozliczane kwestie dotyczące odnawialnych źródeł energii w układzie indywidualnego producenta. Rozumiem. Czy ewentualnie firm w tym zakresie. Bo to później jest zapisane w kolejnych tych dokumentach, o których mówiliśmy, czyli na przykład w tym planie reagowania obronnego, czy później zadaniach dla poszczególnych agent. Ale tutaj absolutnie powinny być wskazywane ja to przez cały czas może powtarzam, ale to jest chyba według mnie najbardziej istotne, że misja i zadania w poszczególnych tych obszarach, tak? Powinny być wskazane kierunki, dokąd zmierzamy. Na przykład chcemy uzyskać niezależność na przykład energetyczną od sąsiadów, tak? Że chcemy, żeby na przykład właśnie odnawialne źródła energii stanowiły, nie wiem, 80-90%. Mam nadzieję, że dzisiaj górnicy mnie słuchający nie będą mieli nic za takie. Ale pozdrawiamy środowisko górnicze. Te kierunki, tak? Że na przykład siły zbrojne, i tutaj bym chciał swoją tezę zaproponować, a może by się znalazła, że o siłach zbrojnych się powinno mówić w takim dokumencie, że one powinny posiadać zdolność do wykrywania i niszczenia zagrożeń poza granicami kraju. Tak? Nie piszmy w tym dokumencie, ile ma być dywizji, bo to z kolei będzie wynikało z planów, które będziemy układali wspólnie z sojuszem, bo to jest istotne, żeby tak było. A dzisiaj to się dzieje tak inaczej. Ja tak siłą rzeczy może ja mam świadomość, że na nasze spotkanie też jest ograniczone czasowo i tak niektóre rzeczy chciałbym przemycić dzięki Twojej rozmowie. Proszę uprzejmie. Ze mną, ale to mnie też na przykład właśnie niepokoi, że jest tak, iż na przykład kiedy jestem w Warszawie na Wiejskiej, to spotykam ekspertów właśnie, którzy mówią o politykach, którzy wiedzą, ile ma być czołgów, ile ma być samolotów i dyskutują, jaki ma być samolot, to jest ten lepszy, gorszy, gdzieś i tak dalej. Natomiast kiedy ich pytam o właśnie te kwestie dotyczące, jak wyglądać powinno kierowanie obroną państwa, tak? Jaka jest powinność parlamentu, jaka pana prezydenta, premiera,
to uciekają od tego tematu i tym się nie chcą zajmować, a to jest chyba kluczowe. I podobnie jest chyba z tym właśnie tworzeniem tych dokumentów, że one powinny mieć tą gradację, że tak powiem, szczegółowości, jeżeli powiem tak trochę nieładnie, usystematyzowaną. Żebyśmy tutaj nie mówili jak, tylko żebyśmy mówili co jest istotne. I myślę, że w takim kierunku powinien być w przyszłości, że tak powiem, przyjęty kierunek i stworzony dokument właśnie, który będzie opisywał, co jest istotne dla naszego bezpieczeństwa. A nie ma pan wrażenia, panie generale, że skoro ten dokument powstał w 2020 roku, od 2 lat mamy pełną skalową wojnę za wschodnią granicą, to ten dokument powinien być poddany głębokiej, może nie rekonstrukcji, ale takiemu update'owi nagłemu, który wymaga, czy powinno to ono sobie wybrzmieć tę 5-letnią kadencję, wygasnąć i wchodzi automatycznie nowa jej wersja. Jak to powinno wyglądać z punktu widzenia takiej dokumenty? Powinniśmy reagować na środowisko bezpieczeństwa. Jeżeli ono by się zmieniło na tyle istotnie, że różniłoby się mocno od opisanego środowiska bezpieczeństwa, to nie czekamy na kolejny czasowy, tylko podejmujemy działania. I tutaj mam pretensje do poprzedniego rządu, że tak naprawdę, zakładając, że jeszcze tak naprawdę w listopadzie 2021 już Stany Zjednoczone powiadomiły rząd Rzeczypospolitej Polskiej o tym, że będzie wojna w Ukrainie, to już wtedy powinien tak naprawdę albo zabrzmieć dzwonek, albo powinno się zapalić co najmniej żółte światło i wtedy już rząd powinien zajmować się nie tylko i wyłącznie kampanią wyborczą, tylko pracą nad tym dokumentem doktrynalnym. Kiedy mamy taki zespół dobrze dobrany, dobrze skonsolidowany i teoretycy, i praktycy, i poparte danymi, i w medycznym języku to się nazywa EBM, czyli Evidence-Based Medicine, czyli medycyna oparta o faktach, tych sprawdzonych, zbadanych, mamy to wszystko, to co się powinno z treścią takiej strategii później dziać? Jeszcze ona powinna być oceniona przez jakieś dodatkowe zespół ekspertów, którzy tak na chłodno spojrzą na to, albo powiedzą, słuchajcie, tu trochę niekoniecznie, a tam trochę bardziej, czy to już jest autonomiczne? Nie, absolutnie nie, bo powiem w ten sposób, bo jeżeli byśmy chcieli w ten sposób działać jeszcze i dalej, to proszę mi wierzyć, że gdybyśmy taką strategię poddali jeszcze pod ocenę kilku ośrodkom akademickim, to każdy z nich na pewno by chętnie się wypowiedział i te wypowiedzi może niekoniecznie byłyby zbieżne. Ja byłbym jednak za tym, że po pierwsze zaufajmy tym, których zapraszamy do tej pracy, tak? Wskażmy sobie horyzonty czasowe i przestrzegajmy, absolutnie przestrzegajmy powyższych, bo z drugiej strony to nie może być sytuacja taka, że będziemy troszeczkę zakładnikami i będziemy się zastanawiali nawet w razie czego nad semantyką. Ja akurat powiem szczerze, może dlatego, że sam się do tego przyznaję, byłem takim trochę leniwym dowódcą i nigdy nie zwracałem uwagi za bardzo na formę, tylko skupiałem się na treści dokumentu. Nawet niekiedy nakazywałem trochę minimalizowanie pewnych przekazów, bo uważam, że nadmierne tylko i wyłącznie, celebrowanie treści, tak, to może doprowadzić do tego, że prace nad takim dokumentem będą trwały, bo nie będzie tego momentu takiego, że sobie jest to gotowe i realizujemy. A sugerowałbym właśnie taką dyscyplinę. Co się wydarzy, panie generale, jeżeli w 2025 roku, no nie wiem, czy z dniem 1 stycznia, czy to może marzec, takiego dokumentu nie będzie? Nie będzie tego całego procesu, o którym teraz pan i tak sobie tak rozmawiamy, tak dziennikarsko, amatorsko, ale jednak dziennikarsko i tak ekspercko, bo i jako generał, ale też jako ekspert Fundacji StratPoints, ale też jako senator. Co się stanie, jeżeli tego nie będzie? Ja powiem w ten sposób, że jak dotychczas kilka razy dziękowałem Ci za pytanie, tak teraz Ci nie podziękuję. Aha, czyli ale nie możemy tego cofnąć. Bo jest to trudne do wyobrażenia, że sytuacja taka, że tak jak mówiliśmy wcześniej, zmieniło się środowisko bezpieczeństwa na tyle, że dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, z której strony jest zagrożenie. No pamiętajmy, że
szczyt NATO w Madrycie wszyscy już jednoznacznie nie mówią o wyimaginowanym zagrożeniu terrorystycznym i tak dalej, tylko mówią, Rosja jest krajem, który stanowi zagrożenie dla regionu, według mnie również i w wymiarze globalnym. Ja tylko mogę się odnieść do tego absolutnie osobiście, że jako senator Rzeczypospolitej, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, gdybym obserwował przez najbliższe tygodnie, a może miesiące w tym zakresie pasywność, to na pewno takie pytanie panu premierowi bym zadał. Co z pracami nad strategią bezpieczeństwa narodowego? Bo jeszcze warto byłoby zapytać, co z ustawą o bezpieczeństwie narodowym. Jeszcze warto by zapytać, co z ustawą o obronie cywilnej kraju. Dzisiaj takie informacje mieliśmy. Pan przysłuchiwał się, zdaje się, rozmowie pana ministra obrony narodowej i tak, no właśnie, bo sama strategia nie jest ustawą, to nie jest dokument, to nie jest postanowienie wynikające z ustawy zasadniczej, który reguluje wiele rzeczy. To jest jedno z narzędzi zawartych w tym, ale nie mamy ustawy, która w tym momencie reguluje bezpieczeństwo narodowe w sensu strictum. Znaczy to bądźmy tak jakby precyzyjni. No, mamy ustawę z 2022 roku o obronie ojczyzny. No tak. Jestem chyba jednym z nielicznych, ale bardzo krytycznych, tak powiem, jedną z krytycznych osób, które kiedy się oddaje lekturze tej ustawie, to niestety uważam, że i jeżeli pozwolisz, to powiem w ten sposób. Jeżeli uzasadnienie wprowadzenia tej ustawy polegało na tym, że słyszałem to z ust pana Kaczyńskiego czy pana Błaszczaka, że dzięki temu będziemy mogli wydawać więcej pieniędzy na zbrojenia, że będziemy mogli mieć większą armię, tą kilkuset tysięczną, że będziemy mogli dokonywać zakupów, to chcę poinformować wszystkich nas słuchających, ale też i tych dwóch panów, których wymieniłem, że poprzednio istniejący stan prawny pozwalał zwiększać siły zbrojne bez potrzeby zmieniania jakiejkolwiek ustawy. Jedyną ustawą, którą należało zmienić, to była ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej sił zbrojnych, gdzie tam można było zapisać ten wyższy procent PKB, który byśmy przeznaczali na bezpieczeństwo. A wszystkie inne rozwiązania odnośnie tworzenia nowych jednostek, etc. były zagwarantowane. Ta ustawa też uważam wymaga absolutnie takiego update'u i pochylenia się nad powyższym. Natomiast jeżeli mówimy o tej obronie cywilnej, to powiem w ten sposób, to się teraz stał znowu taki temat, przepraszam za określenie, ale taki temat sexy. Nikt się tym nie przejmował właśnie w 2022 roku, kiedy pojawiła się ustawa o obronie ojczyzny. Kilku ekspertów mówiło, że wow, gdzie jest obrona cywilna? W poprzedniej ustawie o powszechnym obowiązku obrony był cały dział poświęcony obronie cywilnej, tak? W tej znowelizowanej ustawie, która tam szumnie było zapisane, że w miejsce 14 ustaw wprowadza się tą jedną, że to miało uporządkować, po prostu zgubiono obszar obrony cywilnej. Później, kiedy się zreflektowano, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z panem ministrem Kamińskim na czele podjęło takie działania, które miałoby, że tak powiem, jakby uzupełnić tą lukę prawną. To były po pierwsze działania, które chyba zgodzimy się, nie były skutecznymi, bo nie opracowano takiejże ustawy. Natomiast dzisiaj tą obronę cywilną dyskutuje się w takich jakby dwóch wymiarach. Jeden to są schrony, tak? I wszyscy się zajmują schronami, liczą ile osób się zmieściło w tych schronach. Na pewno ważnym jest raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje, jakie są ogromne zaniechania. Nawet trochę wzbudza, powiem szczerze, uśmiech na twarzy sytuacja, kiedy słyszę, jak posłanki, już nie chodzi o to, że jestem przeciwko paniom, którzy są w parlamencie, ale jak posłanki mówią o tych mini schronach i tak dalej, że jakaś będzie regulacja i stały się nagle ekspertkami od schronów. No nie, no to powinno się oddać osobom, które się tym powinny zająć profesjonalnie. I dzisiaj absolutnie to jest taki temat, który znowu też i nawiązuje do tych przed nami wyborów
samorządowych, bo wiele jest takich przekazów, że to samorządy będą odpowiadały za kwestie związane z tą obroną cywilną. Temat jest bardzo złożony. Temat jest bardzo ważny. Tak? Natomiast ja tutaj bym chyba zajął zbyt wiele czasu, ale chcę zaznaczyć taką jedną rzecz i chcę powiedzieć. To nie jest kwestia też nazewnictwa, jak będziemy nazywali to rozwiązanie docelowe, tylko chcę przypomnieć, że obrona cywilna, ówcześnie opisana w ustawie, która już niestety nie obowiązuje, ona była też kwestią dotyczącą tego, że to była forma służby zastępczej, że ci, którzy nie chcieli odbywać tego powszechnego poboru, nie chcieli być żołnierzami służby zasadniczej, mogli, tą służbę odbyć w ramach obrony cywilnej. Dzisiaj, gdzie jest zawieszony ten pobór, spojrzenie na tą obronę cywilną tylko i wyłącznie przez pryzmat schronów nie będzie pełnym obrazem. Musimy zdać sobie sprawę i znowu bym polecał spojrzenie, co się dzieje w Ukrainie i jakie są potrzebne zdolności w zakresie zabezpieczenia, krótko mówiąc, żywotności i państwa, bezpieczeństwa obywateli, infrastruktury krytycznej. To jest szereg takich, że tak powiem, domen, które muszą być mocno przedyskutowane i bardzo szybko uporządkowane. Infrastruktura schronów i tych miejsc, gdzie mogą się obywatele skryć przed nalotami, no to jest jeden z elementów tego całego wielkiego planu. A propos Ukrainy, jest z nami Katarzyna Daniszewska z Awangardy. Kasiu, mam nadzieję, że jesteś bezpieczna. Pani generale Katarzyna pana pozdrawia, liderka zespołu Awangarda, pracują na froncie, ratują żołnierzy cywili i serdecznie dzięki, Kasiu, że jesteś dzisiaj z nami. Jest z nami również Michał Czerwiński, który jest już nieraz wspominany na antenie i zarówno autor pierwszego podręcznika TC3, który w Polsce się pojawił i obecnie zajmuje również ważne funkcje w ważnych miejscach z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak więc Michale, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Pojawiają się pierwsze pytania, które chciałbym, panie generale, zacząć panu już zadawać, bo faktycznie już w tym momencie widzowie i słuchacze NTLive sami dostrzegają pewne ważne wątki związane z dzisiejszym tematem. Jest z nami dzisiaj Grzegorz Lewandowski, pan doktor Grzegorz Lewandowski. Dobry wieczór, Grzegorzu. Środek Łódzki. Czy w strategii bezpieczeństwa narodowego ujęty został plan budowania schronów i przeniesienia zakładów produkcyjnych amunicji na zachód kraju? Takie jest pytanie. Ciekawe bardzo. Grzegorzu, pozdrawiamy ciebie. Znaczy, w tej strategii... Tu jej nie ma. Nie ma. Tu jej nie ma. Nie ma. Natomiast wierzę w to, że kwestie dotyczące właśnie budowania odporności kraju będą opisane w tej strategii. To jest po pierwsze. Natomiast tutaj właśnie dotykamy tej rzeczy, że co i jak. Więc strategia bezpieczeństwa narodowego na pewno nie powinna opisywać rozwiązań o takim charakterze nawet organizacyjnym, bo przenoszenie zakładów, czy to będzie na północ, na południe, czy na zachód, to ja bym użył jednego określenia, że one powinny być, że tak powiem, rozmieszczone w obszarach, które gwarantują na przykład bezpieczeństwo i żywotność tego zakładu. Nie mówmy gdzie. Lepiej nie mówić na głos. Bo to jest takie tak naprawdę podpowiedź dla potencjalnego agresora. A pamiętajmy, że w przypadku Rosji czy to rakiety kalibr wystrzelone z Morza Czarnego, a nawet Morza Azowskiego dosięgną każdego metra kwadratowego Rzeczypospolitej. Rakiety Iskander, gdyby zostały wystrzelone z obwodu królewieckiego, to tylko kilka procent powierzchni, że tak powiem, kraju jest poza zasięgiem tych rakiet, więc tutaj tych rozwiązań ja bym nie umieszczał w takim dokumencie. Pojawiło się pytanie od pana Jana Jasińskiego, jaką rolę Wojsko Polskie przewiduje dla cywilów działających w ramach systemów PRM, Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ostatnio na dyżurze dyskutowaliśmy na temat świadomości personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych co do działania w ramach sytuacji kryzysowej. Wyszło to raczej słabo. Jak się mógłby pan do tej kwestii odnieść, jeśli chodzi o wykorzystanie cywilnych medyków, prawdopodobnie przy współpracy z Wojskiem Polskim? Dziękuję za to pytanie, bo tak jak wcześniej mówiłem, że za kwestię bezpieczeństwa czy obrony kraju nie odpowiada tylko wojsko. My jesteśmy państwem o doktrynie obronnej
Ja myślę, że czas jest najwyższy, aby odejść od takich stereotypów, bo jest coś takiego jak program pozamilitarnych przygotowań obronnych. W ramach tego programu siły zbrojne do niedawna, albo jeszcze obecnie obowiązuje takie prawo, jakby kontraktują, ile tak zwanych łóżek szpitalnych należy przewidzieć dla wojska, tak? No i poszczególni wojewodowie wskazują szpitale, gdzie przepraszam, substancja łóżek powinna być przygotowana na potrzeby wojska. To jest archaizm. Wojsko powinno, że tak powiem, składać zapotrzebowanie na zdolności, tak? Więc ja uważam, że jeżeli wojsko by zdefiniowało, że potrzebuje określoną ilość konkretnie oddziałów chirurgii, tak? Oddziałów okulistycznych i mógłbym tutaj wymieniać te, które są potrzebne dla typowych urazów, które mogą mieć miejsce podczas prowadzenia działań tych bojowych, tak? Wojsko też mogłoby właśnie mówić o tym, ile potrzebuje natomiast na przykład jeszcze dodatkowych zespołów ewakuacji, tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten pierwszy, drugi poziom i tak dalej, to myślę, że tutaj jeżeli byśmy spojrzeli na to, że na przykład takiemu zespołowi w dużym uproszczeniu nadano by świadczenie mobilizacyjne, tak? Wcale nikt nie musiałby zakładać munduru, wcale nikt nie musiałby być żołnierzem, tak? I dalej mógłby, że tak powiem, wykonywać, przepraszam, w czasie pokoju swoją misję, swoje zadania. Od czasu do czasu tylko przejść takie pewne przeszkolenie, bo doskonale wiemy, że... Jak współpracować razem? Absolutnie tak. I gdy mamy sytuację kryzysową czy czas wojny, tak, to nikt nie musi, że tak powiem, zmieniać swojej formacji, nie musi zmieniać swojego miejsca pracy. Dalej może świadczyć, krótko mówiąc, tą pomoc niezbędną. Pamiętajmy, że pomoc żołnierzom się udziela nie tylko, że tak powiem, na pierwszej linii, bo ich się ewakuuje, tak? A z drugiej strony te szpitale też i tak będą niosły pomoc też poszkodowanym cywilom, bo trzeba się z tym liczyć, i funkcjonariuszom. Myślę, że to jest też taki czas, że powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że wykorzystanie, krótko mówiąc, placówek ochrony zdrowia, szpitali, czy one są dzisiaj powiatowymi, czy są wojewódzkimi, podległymi samorządom, czy nawet instytuty, w czasie wojny też powinny funkcjonować, tak? Więc myślę, że tutaj nie ma co robić takiej sztucznej separacji, która dzisiaj obowiązuje między służbą zdrowia a ochroną zdrowia. Ja bym wskazywał, że należy to zbliżyć. Jeszcze jeżeli można, to ostatnio były takie komunikaty, że wojsko właśnie będzie powoływało do służby z rezerwy lekarzy. Też polecam opracowanie nasze, fundacyjne, Marcina Buszko, wybitnego według mnie systemowca i organizatora, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, który wskazał coś takiego jak pracownicze przydziały mobilizacyjne, które by właśnie polegały na tym, że lekarza, pielęgniarkę, ratownika czy sanitariuszkę moglibyśmy, krótko mówiąc, włączyć do funkcjonowania jednostki wojskowej, tak? I jeszcze raz powtórzę, bez potrzeby zakładania munduru, tak? I dalej ten ktoś byłby lekarzem. Kończąc już, moi drodzy, myślę, że nie ma znaczenia, czy lekarz będzie udzielał pomocy, czy ratownik, i czy on będzie miał stopień kapitana, majora, sierżanta czy chorążego. On dalej będzie lekarzem, bo ten żołnierz będzie potrzebował lekarza. A nie stopnia wojskowego. A nie stopnia wojskowego. Zgadza się. Jest z nami pan Jędrzej Smukowski. Jędrzej, pozdrawiam Cię bardzo. Gratuluję pozyskania pierwszego AED dla Twojej OSP. Jestem pod wrażeniem Twojego działania. Kiedyś podobno był plan, żeby wielkie uzdrowiska i sanatoria, na przykład Ciechocinek, wykorzystać w przypadku wojny jako szpitale. Czy to prawda? Czy faktycznie był taki pomysł? Czy może Pan słyszał, Panie Generale, o takich pomysłach? Nie znam takiego projektu, natomiast myślę, że tutaj to, co mówiliśmy wcześniej, koresponduje z tym pytaniem, że wykorzystanie tej, substancji powinno być w wymiarze takim szerokim, holistycznym. Pojawiło się pytanie od Dawida. Dawid Maciaszek, serdecznie Cię pozdrawiam. Dawid zapytał wprost, dlaczego dobrze wyszkolonym specom pozwala się odejść na emeryturę, a nie wykorzystuje się ich do szkolenia cywili? Myślę, że Dawidowi chodzi o ekspertów wojskowych, między innymi takich, którzy są w Fundacji StratPoints. No, między innymi dlatego fundacja powstała, żeby wykorzystać ten potencjał, ale jakby odpowiadając Dawidowi na to pytanie, dlaczego się tego nie robi? To jest wstyd? To nie jest trendy w Polsce? To jest nie... Jak to odpowiedzieć? My musimy chyba się uczyć
wiele od tych, którzy są bardziej dojrzałymi już demokracjami. Musimy się uczyć od tych, którzy potrafią zarządzać potencjałem. I absolutnie zgadzam się z tym, że sytuacja taka, w której pozwala się odchodzić ekspertom i specjalistom z obszarów, za które oni odpowiadają, takim jak jest bezpieczeństwo. Myślę tutaj nie tylko o żołnierzach, ale i funkcjonariuszach. To jest taki grzech zaniechania. A z drugiej strony, bo to jest takie trochę prowokacyjne pytanie, ale ja powiem w ten sposób, że jeżeli doprowadzilibyśmy do sytuacji takiej, że żołnierz na przykład, który chce zakończyć służbę wojskową, niekoniecznie po 30 czy 40 latach, tylko wcześniej, kiedy opuszczając jednostkę wojskową, opuszczałby ją z dyplomem, certyfikatem czy zaświadczeniem zawodu, który, że tak powiem, byłby przepustką do funkcjonowania w środowisku cywilnym, to byłoby dobrze. Dlaczego o tym mówię? Bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że krótko mówiąc, nabyte umiejętności w wojsku i te, przepraszam, patenty, które żołnierze posiadają, nie są honorowane w środowisku cywilnym. No właśnie. Pilot na przykład kasy wojskowej, który zadanie, czy wykonywał nawet w warunkach takich bojowych, czyli Irak czy Afganistan, jeżeli ma się, mówiąc kolokwialnie, przesiąść na kasę cywilną, to musi przejść przeszkolenie bez mała od zera, tak? Żyjemy w kraju absurdów, które mam nadzieję, że będą wypłaszczane. Dokładnie tak. Pan Janek zadał jeszcze jedno pytanie. Czy według pana generała bardziej optymalnym rozwiązaniem jest wyznaczanie konkretnych, przeszkolonych koordynatorów, którzy będą instruować personel, czy raczej szkolimy każdego medyka do współpracy z Wojskiem Polskim? Nie, to musi być systemowe rozwiązanie kompleksowe. Fajnie, dziękujemy bardzo. Pojawiło się pytanie i ja mam pewien problem z takimi pytaniami, bo to jest bardzo mocno odkrywanie pewnego stanu faktycznego i pewnie jako generał i pewnie jako senator będzie panu trudno na to pytanie odpowiedzieć. Jak ocenia pan obecną sytuację Polski, przygotowanie armii, ale też społeczeństwa do potencjalnego konfliktu z Rosją? Możemy to pytanie pominąć? Możemy. Ale powiem dlaczego, bo tak jak tutaj widzę, że jest szeroka gama uczestników tej powiedzmy naszej dyskusji, to nie możemy wykluczyć tego, że i ludzie za wschodniej granicy też słuchają, więc gdybym miał dzisiaj dokonać takiej oceny, a was w błąd nie wprowadzać, to bym co najmniej był nieodpowiedzialny. Dlatego ja mam trudność z zadawaniem tych pytań, ale to są pytania, które, drodzy Państwo, wpadają do nas przed audycją na naszej specjalnej przestrzeni, którą później chcielibyśmy Państwu przekazać. Pojawiło się kolejne z takich pytań, czy jest w planach odbudowanie struktur obrony cywilnej i jak to powinno wyglądać, jak powinny być wykorzystane wojska obrony terytorialnej, jaka część armii, czy to lokalnie, czy to ma być na jakąś większą skalę, jak do tego się powinno odnieść? Wojska obrony terytorialnej powinny się stać częścią sił zbrojnych. To nie może być tak, że to jest formacja podległa pod ministra obrony narodowej i jest jakby wyjęta z systemu dowodzenia. To jest po pierwsze. Natomiast obrona cywilna absolutnie to jest domena Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tutaj chciałbym, żebyśmy to właśnie w ten sposób rozumieli. To jest całe spektrum sił i środków, które będą gwarantowały właśnie ochronę i bezpieczeństwo obywateli. Będą to siły i środki, które będą zabezpieczały naszą infrastrukturę krytyczną. To są siły i środki, które będą reagowały na takie zagrożenia o charakterze incydentalnym, które będą naruszały te żywotne, że tak powiem, elementy funkcjonalne państwa. Tak? Wojsko niech się zajmuje tą walką zbrojną, natomiast obrona cywilna tymi obszarami, o których mówiłem. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie związane z wykorzystaniem potencjałów takich stowarzyszeń jak aerokluby, harcerze, LOKI, organizacje paramilitarne. No, jeśli chodzi o ten potencjał, jaki tkwi w cywilach. Okej, to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że jeżeli dla Państwa może te niektóre moje sformułowania są trochę egzotyczne, tak, ale jest taki dokument jak Plan Reagowania Obronnego. I to jest miejsce, gdzie powinny być opisane powinności właśnie też takich organizacji pozarządowych i tych, które są tutaj wymienione. Moglibyśmy jeszcze ten katalog rozszerzyć. Jakie powinny być, krótko mówiąc, zadania i misje dla powyższych w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny, bo już taki damy jeden przykład.
harcerze, którzy na pewno nie powinni być tymi, którzy będą na przykład wysyłani, przepraszam, na pierwszą linię frontu, tak? Ale mogliby być tym, którzy mogliby udzielać pomocy i wsparcia dla osób, które są samotne, dla osób, które wymagają opieki w zakresie dostarczania na przykład żywności, zaopatrzenia, etc. I gdybyśmy mieli taki system poukładany, żebyśmy wiedzieli, że harcerz na Podlasiu, harcerz w Lubuskiem i zachodniopomorskim ma takie same zadania, to chyba by to wiele kwestii ułatwiło. Ogromnie tak. Strzelnica w każdym powiecie. Czy jest to projekt całkowicie martwy, czy jest szansa, żeby takie coś ożywić i jakie ewentualne plusy dodatnie i plusy ujemne? Szanowni Państwo, ja powiem zupełnie szczerze, że tych haseł populistycznych, no ja już mam serdecznie dość. Przepraszam za to pytanie. Stwierdzenie, bo jeżeli byśmy wykorzystali, krótko mówiąc, poligony, gdybyśmy wykorzystali obiekty wojskowe, czyli strzelnice wojskowe, do pełnego wykorzystania, również przez środowisko cywilne. Ja jestem zwolennikiem tego, ja jestem pasjonatem strzelania długodystansowego, tak? I ci moi przyjaciele na przykład, którzy się zajmują tym strzelaniem, mają problem, żeby móc realizować swoje pasje, a do tego już są potrzebne poligony. No tak, long shot to nie da się strzelać na ulicy. Tak. W tym roku zapraszamy na kolejną edycję 2024, ale tutaj jest potrzebna wola i zrozumienie, tak? Bo jeżeli to uzupełnimy o strzelnice, powiem wprost, komercyjne, nie lobbuję za żadną strzelnicą, ale takie się pojawiają, nawet w Międzyrzeczu mamy po sąsiedzku przecież. Tak, całkiem niedaleko stąd. Prowadzi nasz przyjaciel Andrzej taką strzelnicę. Jeżeli ktoś bardzo chce, tak, to naprawdę może znaleźć miejsce powyższe. Natomiast takie dyrektywne wskazanie, że w każdym powiecie strzelnica, no to powiem tak, to jeżeli w powiecie już się znajduje strzelnica wojskowa, to będziemy jeszcze budowali tą cywilną. No nie wiem, czy to jest racjonalne. Z drugiej strony popatrzmy trochę na geografię po sąsiedzku, więc ja pierwszy krok, który bym zrobił, i do tego będę namawiał pana ministra Kosiniaka, aby jednak spowodować, aby te obiekty wojskowe były dostępne dla środowisk cywilnych zorganizowanych. Na pewno tak. To żeby też nie było tak, że na przykład ktoś sobie wymyśli, że będzie chciał w sobotę o godzinie 18 realizować swoją pasję, a następna osoba będzie chciała w niedzielę o godzinie 9. To tak? Trochę nie tak, nie wyśpimy się. Trochę nie tak. Katarzyna Daniszewska, Awangarda, pytanie z komentarzem. Jesteśmy ciekawi, czy nasz kraj i system zdaje sobie sprawę, jaka ilość medyków będzie potrzebna w potencjalnej sytuacji zagrożenia, stanie wyjątkowym, stanie wojennym i że wykorzystanie medyków cywilnych będzie też konieczne. Jak wyglądałoby to w obecnej sytuacji? Czy mamy taką świadomość? Ja trochę bym może odbił to pytanie, bo jeżeli koleżanka zadała takie pytanie, to czy zrobiła taką analizę i sama czy uważa i wie w tych poszczególnych stanach, jakie to powinno być? Kasiu, jeżeli masz taką, bo Kasia pracuje na wschodzie, jest w Ukrainie, te dane wynikają z tego, no ilu tych pacjentów trafia do nich, ilu mają medyków. Powiem tak, to pytanie jest absolutnie w pełni i merytoryczne i uzasadnione, tak? Tylko ono, gdyby później mogło być sugestią, nawet i podpowiedzią dla tych przyszłych ludzi, którzy projektowali taki system, to byłoby wartościowe. Ja dzisiaj nie odpowiem, bo takiej wiedzy nie posiadam, chociaż muszę powiedzieć, że trochę ubolewam, przyznam się szczerze, że kiedy przechodziliśmy z jednego systemu do drugiego, to tak trochę po polsku, żeśmy podjęli na przykład taką decyzję, że wszystkie instrukcje z poprzedniego okresu, tak zwane czerwone instrukcje, likwidujemy, tak? Bo jesteśmy w NATO, więc teraz będzie wszystko nowe. I to był wielki błąd, bo w tych dokumentach, w których niegdyś, że tak powiem, się poruszałem, tam właśnie były takie dokładne wyliczenia, że w określonych sytuacjach tak, są takie, a nie inne potrzebne siły i środki, tak. Aby działać adekwatnie do istniejącego zagrożenia. I teraz jest odbudowa tego, że tak powiem, jakby tej wiedzy i świadomości, ale jak miałbym pani Katarzynie odpowiedzieć merytorycznie, to wolałbym nie, bo aż takiej wiedzy nie posiadam. Dwa wątki. Właśnie kiedy przygotowaliśmy się do dzisiejszej rozmowy z panem generałem o strategii,
to jedna z ekspertek, która podzieliła się ze mną pewną informacją, powiedziała, że w tych analizach, w tych strategiach nie było tych analiz, o których żeśmy rozmawiali, o których teraz też pisze Katarzyna. Jestem przekonany, że Katarzyna taką wiedzę posiada z punktu widzenia swoich doświadczeń na wschodzie. Jeszcze jest jedna kwestia związana z doświadczeniami z przeszłości. Jest z nami Michał. Michał, pozdrawiam Cię najserdecznie. Witam serdecznie, Panie Generale. Był Pan wzorem do naśladowania w czasie pełnienia służby, jak również w stanie spoczynku. Czy uważa Pan, że jednak zmarnowaliśmy potencjał ludzki weteranów z misji w Iraku i Afganistanie? Oprócz sektoru prywatnego, niestety nasze państwo nimi się nie zajmuje, nie wykorzystuje ich wiedzy, umiejętności. Weteran drugiej zmiany ISAF, były żołnierz 17 zmechanizowanej, ściska mocno, od Michała pozdrowienia. Ja również Michała pozdrawiam, tylko jedną korektę. Jeszcze jestem generałem rezerwy. No. To znaczy, że jeszcze mogę być powołany do służby. To jest niezwykle istotne, czyli nie w spoczynku. Natomiast absolutnie zgadzam się z tą przedstawioną, że tak powiem, tezą, że i to koresponduje z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Państwo u nas jakoś nie ma takiej chęci i potrzeby, żeby zagospodarować wiedzę, potencjał i umiejętności ludzi o takim doświadczeniu, bo uważam, że jako żołnierze jesteśmy jakby sformatowani, mamy kilka takich przymiotów, kwestia dyspozycyjności, punktualności, tej rzetelności w zakresie wykonywania zadań. Też się zdarzają może tacy, którzy są leniwi, tak, ja się trochę przyznałem do tego, ale generalnie żołnierze posiadają dużo przymiotów, które mogą być wykorzystywane w różnych obszarach aktywności zawodowej i tutaj jest wiele do zrobienia. Jedno z tych pytań, które wpadło do nas do skrzynki, odnośnie edukacji. Pan generał podzielił się ze mną kilkoma swoimi spostrzeżeniami przed rozpoczęciem audycji i może dalej w kierunku edukacyjnym. Jak powinna wyglądać edukacja młodzieży w zakresie przysposobienia obronnego? Obecnie to nie działa, brak przygotowanej merytorycznej kadry prowadzącej takie zajęcia. Jak rekomendowałby Pan na bazie swoich doświadczeń jako zarówno żołnierz Wojska Polskiego, oficer, generał, ale też osoba, która posiada tytuł naukowy, doktora, napisał pracę, która również była bardzo blisko takich systemów. Jak to powinno wyglądać? Myślę, że tutaj tak, niekoniecznie musiałby być powrót do przedmiotu, który kiedyś był w szkole, czyli przysposobienie obronne. Natomiast tutaj bym się może nie chciał zastanawiać, jak ten na przykład przedmiot powinien się nazywać, a raczej skupiłbym się na tym, żebyśmy zaczęli budować świadomość w społeczeństwie o naszych powinnościach, jakie powinny być nam bliskie w sytuacjach zagrożenia. Natomiast to budowanie świadomości uważam, że się powinno odbywać już nawet od przedszkola. Może się zdziwicie, tak? Ale na początku, jeżeli byśmy dzieciaki nauczyli tego, że jeżeli jest sytuacja kłopotliwa, to się wykręca numer 112. Tak. Jeżeli byśmy dzieciaki nauczyli tego, że oprócz tego to jeszcze może jest kolejny numer alarmowy i że nie należy, że tak powiem, robić jakichś rzeczy takich nerwowych, tylko trzeba po prostu powiadomić kogoś jak najszybciej, jak to jest możliwe. Jeżeli w szkole podstawowej byśmy nauczyli dzieci rozpoznawania sygnałów, na przykład alarmowania, ostrzegania, gdybyśmy nauczyli takiej podstawowej, elementarnej pomocy i samopomocy w przypadku urazów, zdarzeń o charakterze takim inwazyjnym, kiedy w szkole średniej zaczęlibyśmy już uczyć młodych ludzi, jak posługiwać się, że tak powiem, środkami na przykład ochrony. Jeżeli jest sytuacja taka, że jest zagrożenie skażeniem i wcale nie musi to być konsekwencją wojny. Tak? Są w niektórych miejscowościach zbiorniki z azotem i innymi środkami, tak? I gdybyśmy uczyli już wtedy takich zachowań, które by pozwalały takiej młodzieży udzielić pomocy i zachować się w sytuacji zagrożenia. I gdybyśmy już wtedy zapoznawali na przykład z takimi elementami związanymi z wojskiem, jak obsługa takich urządzeń, które pozwalają właśnie przetrwać w sytuacjach takich kryzysowych. I w tej szkole już średniej nawet bym się zdecydował właśnie na takie elementarne zapoznanie
z jakimiś elementami obrony, samoobrony, posługiwania się też i powiem wprost bronią, ale tutaj bym był w kierunku takich elementarnych rzeczy jak tam broń na przykład pneumatyczna. Natomiast na studiach, jeżeli byśmy studium różnych kierunków przybliżali właśnie te kwestie, o których dyskutujemy, tak? Tak. Jakie są powinności organów państwa w zakresie bezpieczeństwa, etc. Czyli mielibyśmy taką formułę, że tak powiem, płynnego, ale rozszerzania świadomości społecznej, co należy czynić w sytuacjach kryzysowych. Tak? I myślę, że taki kierunek powinien być przyjęty. No zdecydowanie, żeby zamknąć, nie jestem zwolennikiem tego, żeby przynieść do przedszkola karabiny, tak jak widziałem kiedyś na zdjęciu, że w jednym przedszkoli przyszli żołnierze, postawili karabiny i tak dalej, dzieciaczki chodziły między tą bronią. No nie, to nie jest ten kierunek, tym bardziej, że pamiętajmy, że dzisiaj takie swoiste zagrożenie niesie internet, gdzie mamy te różnego rodzaju gry, gdzie jest pierwsze życie, drugie życie, no tak. I żeby się komuś przypadkiem coś nie pomyliło. Nie ma to pokrycia z rzeczywistością. Tu jeszcze Michał dopisał taki komentarz. Brakuje szkoleń dla nauczycieli. Na Ukrainie kilkanaście godzin dzieci wraz z nauczycielami siedzą w piwnicach. Może byli żołnierze, funkcjonariusze powinni być planowani do zajęć zabezpieczenia takich przestrzeni. I tutaj też jeden z pytań, czy to powinniśmy szkolić samych nauczycieli, czy znowu wykorzystywać takich ekspertów, jak wspomniane, no tutaj są cytaty nazwisk, pan Jacek Purski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, jak Andrzej Kruczyński, emerytowany pułkownik, czy inne osoby. Właśnie takie... Zdecydowanie jestem za tym, żeby właśnie to te osoby, które mają już doświadczenie i które są też autorytetami, bo pamiętajmy o tym, że nie jest kwestia tylko przekazu tego werbalnego i tak dalej, ale jeżeli to jest człowiek o określonym doświadczeniu, to myślę, że on wtedy i budzi zaufanie i nawet sposób prowadzenia zajęć będzie bardziej atrakcyjny. Także ja jestem za wykorzystywaniem tych ludzi. Czyli takie trochę PR-owe podejście powinno być. Te nazwiska słynne byłych żołnierzy, specjalsów, niespecjalsów z różnych korpusów wojskowych powinniśmy wykorzystywać i ten potencjał, co robi fundacja, co robią... Kiedy Małysz uzyskiwał swoje wyniki, to wszyscy chcieli być Małyszem. Tak? Myślę, że dzisiaj wiele dziewczyn chce być Igą Świątek i myślę, że takie osoby, które swoje doświadczenie też niosą z nazwiskiem, które jest rozpoznawalne, będzie pomagało tego typu projektom, nie przeszkadzało. Pojawiło się pytanie od naszej pani sekretarz Jagodynowa, która dzisiaj jest między nami, drodzy Państwo, powiedzą na chorobowym. Rozłożyło ją przeziębienie, ale trzymamy kciuki, droga Jagodo, wracaj do zdrowia. W rozmowach o bezpieczeństwie zawsze na początku pojawia się to pytanie. Niech to dzisiaj pytanie będzie już zbliżało się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Jaka jest definicja bezpieczeństwa według pana generała Różańskiego? Kiedyś o to pytanie, o pańską definicję zapytałem, to było dawno temu w naszej audycji, ale jeśli pani sekretarz przytoczyła to pytanie, to raz jeszcze bym prosił, żeby pan powiedział, jaka jest definicja pańskiego bezpieczeństwa. Ja myślę, że jeżeli będziemy na bezpieczeństwo patrzeć holistycznie, tak, to ja jednak byłbym za tym, żeby mówić o bezpieczeństwie, który jest takim stanem, który się osiąga poprzez odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi, wszystkimi dostępnymi siłami, środkami w państwie. Jeżeli ta definicja byłaby przyjmowana przez powiedzmy, szerokie grono adwersarzy, to myślę, że byśmy się, że tak powiem, rozumieli i widzieli tą rzecz, jak powiedziałem wcześniej, holistycznie. Nie definiowali ją tylko i wyłącznie na przykład armii, nie definiowali tylko i wyłącznie funkcjonariuszom, tylko mieli świadomość, że to jest powinność nas wszystkich. A prywatnie? Jaka dla pana jest definicja bezpieczeństwa? Czym dla pana jest bezpieczeństwo? Znaczy, trudno rozdzielić przekonanie do definicji, którą się przytacza i której jest się wierny, ale bezpieczeństwo myślę, że polega na tym, tak trochę mnie tutaj nastroiłeś tak filozoficznie, tak? Tak, niech będzie. Ale
jeżeli się będziemy kłaść spać z przeświadczeniem, że nasz dzień był udany i będziemy zasypiali bez trwogi, co przyniesie dzień następny, to znaczy, że będziemy bezpieczni. Musimy to, Pani Jagodo, wynotować. Jak będzie pojawił się kolejne podsumowanie 4. roku naszej działalności, to zepniemy to zgrabnie w jedną całość. Drogą podsumowania, na przykład dzwoni do nas jutro czy szef BBN-u, czy jakikolwiek inny ekspert, który ma zająć się zebraniem takiego całego zespołu ekspertów, którzy mają stworzyć strategię bezpieczeństwa narodowego 2025. To w tym podsumowaniu, co w pierwszej kolejności usłyszy od Pana przez telefon i jakie wskazówki, zbierając te wszystkie dzisiejsze wątki z dzisiejszej rozmowy, powinien usłyszeć w takim telefonie albo w mailu, który zostanie wysłany. Takiego zgrabnego podsumowania. Czy teraz mówimy personalnie o Panu Siewierze, ministrze? Mówimy o funkcjach. Nie, o funkcjach. Pozdrawiamy Pana doktora oczywiście i z pewnością mam nadzieję, że nas słucha, ale nawet nie osoby, ale funkcje, może funkcje, które są za to odpowiedzialne. To co powinny usłyszeć, jakie rekomendacje? Zdecydowanie najważniejszą rzeczą to jest dobór ekspertów, którzy będą brali udział w pracach i ekspertów, którzy powinni reprezentować obie strony sceny politycznej, ale to powinno być uzupełnione o ekspertów i środowisk, że tak powiem, naukowych i środowisk, które są, że tak powiem, skupione w think tankach. Te prace absolutnie powinny być usystematyzowane, jeżeli chodzi o wymiar czasowy i one powinny być konsekwentnie realizowane wynikowo, tak jak mówiłem wcześniej. Najpierw oceniamy środowisko bezpieczeństwa, później oceniamy nasze możliwości i później dopiero piszemy rekomendacje. Nie zakładajmy tezy, którą będziemy chcieli uzupełnić później właśnie tymi pierwszymi 2 krokami. To będzie fatalny błąd, który tak podejrzewam, że niestety został popełniony przy strategii 2020. A czy powinna być przestrzeń dla szarego Kowalskiego w Polsce? Taka przestrzeń, która powinna być dedykowana dla ludzi, żeby też się mogli wypowiedzieć w jakiejś formie. Czy to może konsultacji społecznych, czy to może jakiegoś innego mechanizmu, że ludzie sami powiedzą, co sugerowaliby do takiej strategii. Bardzo, że tak powiem, już taki techniczny sposób prowadzenia prac nad powyższym, ale dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy już tak zorganizowani, uczestniczymy w różnego rodzaju sądach, uczestniczymy w różnego rodzaju ankietach i nie bałbym się takiej ankiety, która by pozwoliła wypowiadać się społeczeństwu i poszczególnym pojedynczym obywatelom. Ja nawet kiedyś proponowałem liderowi Polska 2050, żeby uruchomić taki projekt Twój głos się liczy. Chodziło o taką właśnie otwartą formułę, że można poprzez platformę internetową podzielić się swoją refleksją. Myślę, że tego typu rozwiązanie też mogło być włączone. Może troszeczkę my Polacy mamy taką przywarę, że jak ktoś nas nie wysłucha i naszego zdania nie znajdziemy w jakiejś sekwencji później publikowanej, to mamy skłonność, żeby się obrazić. Więc jeżeli tutaj można byłoby liczyć na jednak takie zrozumienie, że nie wszystko, co powiemy, to od razu musiałoby się literalnie znaleźć w takim dokumencie, ale uważam, że każdy głos, absolutnie każdy głos jest ważnym, bo on może być inspiracją. Ja powiem zupełnie szczerze, że najbardziej ciekawe, pomysły to czerpałem z wypowiedzi szeregowych i podoficerów, niekoniecznie generałów, moich kolegów. A tak już jeszcze jedno pytanie teraz mnie wpadło do mojej głowy. Czy możemy i powinniśmy sugerować albo czerpać z wiedzy zawartych w strategiach bezpieczeństwa narodowego innych krajów? Znaczy, pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Czyli tak. Więc my nie możemy tak powiem maszerować w SPAK. Więc tutaj ta analiza dotycząca tego, jakie są dokumenty doktrynalne naszych najważniejszych partnerów w układzie bilateralnym i dokumenty sojusznicze są absolutnie niezbędne jako te, które powinny być też tą platformą, którą bierzemy pod uwagę.
Czyli drodzy Państwo, tworzy się nam duża przestrzeń do dyskusji, do wymiany poglądów i doświadczeń w ramach zespołów ekspertów, o których mówił dzisiaj Pan Generał, w jakiś sposób dobierać te osoby, żeby były zachowane procentowość i tych praktyków, i tych teoretyków, żebyśmy się słuchali i rozumieli, żebyśmy też nie negowali swoich pomysłów, żebyśmy tworzyli przestrzeń do tego, żebyśmy mogli słuchać siebie nawzajem, no i nie odrzucać wszystkiego tego, co jakieś środowisko stworzy, wymyśli na rzecz, no, że się nie nadaje, bo inne środowisko będzie uważało, często polityczne, że nasze pomysły nie są dobre, a wasze są złe, bo czasami chyba to też tak trochę wygląda. Tak? Bywa. Drodzy Państwo, dziękujemy Państwu za spotkanie, dziękujemy za dzisiejsze wysłuchanie audycji, z której spotkanie, gościem był Pan Generał Broni Rezerwy, dr Mirosław Różański. Panie Generale, bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za Pańską senatorską karierę. Nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, że będzie się dobrze to Panu układało, zarówno w Warszawie i tutaj w tym naszym lubuskim, no bo jest Pan z naszej strony tutaj senatorem. Tak jest, serdecznie dziękuję również za możliwość spotkania się z Państwem i tą bardzo miłą rozmowę. Korzystając z tego, że jesteśmy tak naprawdę w przededniu świąt, pozwól, że jak również wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania chcę złożyć serdeczne życzenia pogodnych i radosnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo, dziękuję Panie Generale. W imieniu całej redakcji przyłączamy się również do tych życzeń. Wiele informacji na ten temat, co mamy dla Państwa przygotowane w najbliższym czasie, czy konferencyjnym, czy w rozmowach 1 na 1 z naszymi gośćmi. Dzisiaj wielka frajda, gdzie mogliśmy się spotkać z Panem Generałem na żywo. Raz jeszcze dziękuję Ewie, dziękuję Wojtkowi, dziękuję Tomaszowi za wsparcie, dziękuję Wojtkowi Gusińskiemu, który zrealizował dzisiejszą audycję. Pozdrawiam Państwa wszystkich najserdeczniej. Dajcie znać w komentarzu, czy temat spotkał się z Państwa zaciekawieniem, ale sądząc po tych komentarzach, które żeście napisali, z pewnością tak jest, to dobrze wróży w tej naszej polskiej demokracji, że się chcemy pochylać nad takimi strategicznymi dokumentami. Absolutnie tak. Dziękujemy bardzo. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego. Dobrej nocy. Pozdrawiamy. Dobranoc.